Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na kolejną prezentację klawiatur od marki Aula. Dzisiaj również będzie naprawdę ciekawie. Ceny i dostępność prezentowanych dzisiaj produktów możecie sprawdzić w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Dzisiaj zobaczycie 3 klawiatury, z czego te dwie to jest jeden model klawiatury mechanicznej, a trzecia będzie to klawiatura z przełącznikami magnetycznymi. Natomiast tutaj mamy klawiaturę Aula F87 Pro, ale w wersji V2 ulepszonej. Jak widzicie, mamy do wyboru kilka wersji kolorystycznych, różnią się także nakładkami i przełącznikami. Dla przykładu ta wersja ma nakładki, które nie przepuszczają światła, więc to podświetlenie jest takie bardziej ozdobne, a na przykład ta wersja ma całkowicie przezroczyste kick-upy, gdzie to światło jest naprawdę bardzo intensywne. Natomiast jest też wersja w czerni, która nie ma przezroczystych, a nadruki ma na przedniej ścianie nakładki, a nie na górze. Więc mamy tutaj kilka wariantów do wyboru. Jeśli chodzi o przełączniki, to ta kolorowa wersja ma przełączniki Meteor Ice Cream, siła nacisku 42 gramy, natomiast ta ciemna wersja ma takie przełączniki, są to przełączniki X3, gdzie siła nacisku jest jeszcze niższa i wynosi 33 gramy. Obie wersje mają 60 milionów kliknięć żywotności. I co jest ulepszonego w tych klawiaturach, będzie o tym więcej w części software'owej. Plus jest taki, że te klawiatury działają także z częstotliwością próbkowania wynoszącą 8000 Hz, więc takie klawiatury magnetyczne, pomimo że przełączników magnetycznych nie posiadają. I druga rzecz jest taka, że możemy w opcjach wybrać kilka funkcji dość podobnych do tego, co mamy w klawiaturach magnetycznych. Zobaczycie w obszernej sekcji software'owej. Jeśli chodzi o zawartość zestawu, to wygląda to podobnie. Mamy przewód z USB na USB typu C, 1,60 m długości, jest instrukcja, jest Quick Start Guide, jest narzędzie do zdejmowania nakładek i wyjmowania switchy i 2 wymienne switche. Natomiast jest jeszcze jedna różnica, ponieważ w tej klawiaturze dongiel jest zewnętrzny, jest to coś takiego, podłączamy USB-C i nam działa ta klawiatura bezprzewodowo, ale w ciemnej wersji rozwiązano to trochę inaczej. Mamy tutaj taki schoweczek i wyskakuje nam tutaj dongiel. Tak więc też ciekawa opcja. Są tutaj ekraniki, zaraz Wam je pokażę w akcji. Przy okazji rzucimy okiem na tą ciemniejszą klawiaturę. Mamy przezroczyste nakładki. Nakładki są miłe, odstępy są dość duże. Mamy w obu przypadkach układ ANSI, czyli długi backspace, pomniejszony Enter i 2 długie Shifty. W obu przypadkach mamy 87 przycisków, jest to układ 80%. Jest też potężna wbudowana bateria i według specyfikacji klawiatura wytrzyma przy domyślnym podświetleniu do 75 godzin, a z wyłączonymi LEDami do 700. Natomiast to są takie szacunkowe obliczenia, ponieważ wszystko zależy od tego, jaka będzie jasność LEDów i jakie będzie próbkowanie, ponieważ najdłużej ta klawiatura wytrzyma przy łączności Bluetooth. Tu mamy przełącznik i mamy też element LEDowy dookoła klawiatury. Widzicie, że te LEDy są naprawdę jasne, ponieważ poprzez Bluetooth mamy tylko 125 Hz, więc te wysyłane raporty są dużo rzadsze. Rzućcie jeszcze okiem na czcionkę i oznaczenia. Jest ergonomiczny układ klawiszy. Oczywiście jest konstrukcja wielowarstwowa na uszczelce i od spodu klasyka, czyli podwyższenia małe i duże gumowane. Stabilizatory działają świetnie. Posłuchajcie sobie dźwięku klawiszy, spacja, Enter, Shift, Backspace. I pojedyncze klawisze. Pod spodem wygłuszenia, wielowarstwowa konstrukcja, gniazda są 5-pinowe, mamy dobrej jakości stabilizatory, no i przełączniki, jak widzicie bez nakładki jest dużo cichszy, działa bardzo lekko. I przełączniki wyjmuje się dość lekko. Chwytam switcha narzędziem, przytrzymuję klawiaturę, cyk i wychodzi. Montujemy tak samo bez problemu, tylko go musimy prosto tutaj osadzić. Dociskamy, cyk i jest na miejscu. Tak samo wraca przełącznik do spacji i jest na miejscu. No i teraz druga wersja. Tutaj jak włączymy sobie tą klawiaturkę, no to widać, że te LEDy nie są aż tak dynamiczne, ponieważ nakładki są pełne. Jeśli chodzi o dźwięk przy pisaniu, mamy nieco wyższą siłę nacisku i taki przyjemny dla ucha klik. Od spodu wygląda to bardzo podobnie. W obu klawiaturach mamy gniazdo w tym miejscu i mamy też pasek LEDowy. Dlatego tutaj tak duża bateria wbudowana, ponieważ nie dość, że wszystkie klawisze świecą, to jeszcze mamy ekraniki, jeszcze mamy LEDy dookoła. No ale ten czas pracy jest i tak dość imponujący. Zobaczcie sobie te oznaczenia z bliska.
Natomiast jak sobie zobaczycie, mamy tutaj nie dość, że inne przełączniki, o troszkę innej sile nacisku, wyższej, to inaczej wygląda ta warstwa pod spodem. Tak więc ten sam model, a różnic jest, no, przynajmniej kilka. Spójrzmy jeszcze, jak tutaj będzie z wyjmowaniem przełącznika. No, tutaj trzeba użyć większej siły niż przy poprzednich, ale też da się ten przełącznik bez problemu wyjąć i tak tutaj wygląda gniazdo. I tak samo osadzamy przełącznik, tutaj mamy bagnetami do góry, dioda jest na dole. W różnych klawiaturach czasem jest tak, czasem jest odwrotnie. Ok, osadzony, dociskamy zdecydowanym ruchem i jest. Mamy też mnóstwo skrótów klawiszowych, ale na przykład jak chcemy na szybko sprawdzić stan baterii, to naciskamy Fn+B i mamy zielony kolor, czyli pełna bateria. Tak sobie to szybko można sprawdzić bez software'u. Innymi kombinacjami możemy na przykład regulować sobie ten ekranik i inne ustawienia. Jest to wszystko rozpisane w instrukcji. I dokładnie tak samo będzie w klawiaturze w czerni. Zielony kolor, pełna bateria. To mamy obok dwa takie małe przyciski, których naciśnięcie powoduje albo wyłączenie tego ekraniku, albo zmianę trybu. No i pokażę Wam software. W tej chwili klawiatura działa poprzez dongiel, czyli bezprzewodowo. Przede wszystkim anti-ghosting, nawet poprzez łączność bezprzewodową. Mamy tutaj wysoką częstotliwość próbkowania, więc i możemy wcisnąć wiele przycisków jednocześnie i ta reakcja jest przekazywana do komputera niezwykle szybko. Więc anti-ghosting jest tutaj świetny. No i wybieramy sobie dongla, łączy się i mamy tutaj wszystkie ustawienia. Mamy wskaźnik naładowania baterii, przydatna rzecz, custom keys, czyli tutaj możemy przypisywać inne funkcje na wybrane przyciski. Mamy też warstwę z klawiszami funkcyjnymi, czyli wtedy z FN-em mamy dodatkowe funkcje. Mamy menadżer makr, możemy nagrać sobie nowe makro. Mamy też dużo dodatkowych klawiszy. No i ciekawa zakładka Advanced Keys. Mamy tutaj kilka funkcji, czyli wybieramy sobie dwa przyciski. Możemy wybrać też priorytet i wtedy mamy coś takiego. Te przyciski możemy naprzemiennie naciskać bardzo szybko, bez blokowania się. Druga funkcja, tutaj zrobimy, czyli wciśnięcie Z, a na przykład klik to będzie A. Próbujemy. Zapisane i tak. Z jak wcisnę jest Z-ką, jak klikam, to mamy A. No i mamy toggle switch, czyli dopóki nie wyciśniemy klawisza, to cały czas się świeci, naciskam i nie puszczam. I leci C, dopóki go nie wykliknę. OK, działa. Jeszcze mamy coś takiego jak kombinacja klawiszy, zrobimy sobie to pod V-ką i mamy hotkeys, czyli lewy kontrol na przykład i prawy sobie zrobimy i damy sobie jeszcze backspace i teraz jak wcisnę jeden przycisk, czyli tą V-kę, to wciskają się trzy przyciski jednocześnie. Czy znajdziecie dla tego zastosowanie? To już inna sprawa. W każdym razie wszystko działa, można to szybko sobie pousuwać. W settings mamy języki, częstotliwość próbkowania, reakcje przycisków i update. No i podłączając przewodowo możemy sobie konfigurować ten ekranik. Czyli mamy do wyboru różne opcje. Jak tylko klikniemy, to ten efekt wbija się, więc możemy to sobie tutaj pokonfigurować. No i jeszcze jest zakładka ze światełkami, natomiast na tej wersji za dużo nie zobaczycie. Ja bym tutaj podmienił na wersję czarną, właśnie z uwagi na to, że wersja w czerni ma przezroczyste nakładki i bardzo dobrze te LEDy widać. Tak więc lecimy po kolei, efektów jest bardzo dużo. Statyczne może być jedno albo wielokolorowe, więc możemy sobie ten kolor też wybrać. Mamy też jasność, single point on, czyli reaktywne jednoklawiszowe, single point off, czyli się świecą, ale jak nacisnę, to przygasa światełko na chwilę. I w takich efektach mamy też do wyboru jeszcze prędkość. I też może to być w wersji jednokolorowej. I kolejne efekty. Starry Sky, Snowfall, efekt Floral, Color Fountain, Spectrum Cycle, czyli takie przechodzenie płynne po sobie kolorów, Dynamic Breathing, klasyczny oddech, też możemy sobie przyspieszyć, Colorful Interchange, do wyboru góra-dół. W niektórych efektach mam jeszcze kierunek, Flowing with the Waves, czyli fala, też wybór stron, Turning Peaks, takie kręcące się RGB, następnie One Touch to Fire, liniowe, reaktywne, Two Birds with One Stone, takie rozchodzące się fale, Ripple Spread, czyli kolejne reaktywne, Endless Flow, Layered Mountains,
taka sinusoida. Potem mamy Gentle Rain, Back and Forth, coś takiego. Rainbow Windmill, Colorful Gathering, Neon Shadows i Custom, czyli tryb własny. Wtedy musimy wybrać sobie kolor i klikamy, które przyciski mają być w jakim kolorze. Mamy efekty muzyczne. Ok, nawet Wam tu nie pokazałem wszystkich, bo jest tego naprawdę dużo. Macie całą listę. I ostatnia zakładka Give Lightning Effect. Tak więc software klawiatury F87 Pro w wersji V2 mamy omówiony. No i teraz można powiedzieć, danie główne dzisiejszego filmu, klawiatura Aula Hero 84 HE, czyli z przełącznikami magnetycznymi. Przełączniki to Jade King. Zawartość zestawu bardzo podobna, bo mamy narzędzie, przewód, przełączniki, instrukcje i Quick Start Guide. Klawiatura ma także paseczek, który sobie tutaj przypiąłem. Pod tym paskiem mamy gniazdo USB typu C, mamy metalowe elementy po bokach, śrubeczki, duży element LEDowy z tyłu, konfigurowalny oczywiście. Druga strona od spodu bardzo podobnie, też podwyższenia duże, małe, no i ergonomiczny układ klawiatury. Natomiast nakładki są dość specyficzne, ponieważ jak widzicie mają wycięcia górą, czyli takie trochę puddingi, ale oznaczenia mają na tej części. Więc co się stanie, jak tą klawiaturę sobie podłączę? Ok, LEDy nam świecą, ale jak widzicie to światło nie jest jakieś przesadnie mocne, nawet przy kolorowych efektach. Teraz Wam to pokażę szerzej jeszcze w części software'owej. No i konfigurowalny pasek z tyłu. Też mamy konstrukcję warstwową na uszczelce, dobrej jakości stabilizatory. Ponownie układ ANSI, czyli długi backspace, mały Enter, dwa długie shifty. I te przełączniki również są liniowe. Spacja, Enter, backspace. I pojedyncze przyciski, no klik taki zdecydowanie wyrazisty. Jak pozdejmujemy nakładki, wygląda to tak. Tak więc też ciekawie, mamy tutaj kolejne warstwy, stabilizatory i przełączniki magnetyczne z funkcją Hot Swap. Ten software jest online. Mamy do wyboru profile, zakładka Buttons, gdzie możemy zmieniać funkcje przycisków. Mamy tego naprawdę sporo. Możemy oczywiście też nagrać sobie makro i wrzucić na jakiś przycisk. Mamy tryby oświetlenia, pokażę Wam po kolei. Mamy wyłączone, mamy Customize, czyli możemy wybierać sobie w jakim kolorze mają być dane klawisze. Możemy sobie w bardzo łatwy sposób je kolorować, po prostu klikając. Always On, wersja jednokolorowa lub wielokolorowa. Możemy sobie te kolory tutaj zmieniać. Do wyboru w efektach będzie także prędkość i jasność. Mamy oddech. Neon, czyli płynne przenikanie kolorów. Mamy efekty reaktywne. Kolejny efekt. Następnie Rainbow. Key Ripples. Reaktywny efekt z taką dużą eksplozją. Efekt Starry. Walking on the Snow, czyli na pełnym podświetleniu sprawiamy, że te LEDy na chwilę znikają. Continuous Flow. Następnie Go with the Flow. Follow like a Shadow. Jednoklawiszowe, reaktywne. Silent Wave. Scan. Rotating Windmill. Tu mamy tylko wersję RGB. Kolorowy wodospad. Efekt Flowers. I Spinning Storm. Mamy też konfigurację Sidelight, czyli tego dużego elementu LEDowego z tyłu. I może być to Always On, gdzie możemy sobie zmienić kolor. Może być efekt Continuous Flow. Też do wyboru mamy prędkość i jasność. Może być to też wielokolorowe. Reading Pattern. Neon. I Horse Racing Mode.
Można to sobie też oczywiście spowolnić. Mamy też możliwość sprawdzenia firmware'u. No i teraz tryby muzyczne. Mamy też zakładkę Device, gdzie mamy dodatkowe funkcje, także wybór częstotliwości próbkowania. No i mamy oczywiście zakładkę Performance, która jest tutaj kluczowa dla klawiatur z przełącznikami magnetycznymi. Mamy funkcję Rapid Trigger, gdzie możemy ustawić dokładnie czułość reakcji, także martwą strefę, ale najważniejsze co jest, możemy sobie sprawdzić, jak te przyciski reagują, czyli nawet na takie delikatne, dosłownie muskam palcem, jest rejestrowana aktywacja. Mogę też precyzyjnie tutaj wciskać, czyli taki tryb analogowy. Wyobraźcie sobie, że gracie w wyścigi na klawiaturze. Nikt nie lubi na klawiaturze, ponieważ jeśli wciśniemy gaz, to albo go mamy wciśniętego, albo nie mamy. Natomiast w przypadku przełączników magnetycznych możemy sobie to dozować jak na padzie, czyli dać lekko gazu, dać do połowy albo do dechy. No i pokażę Wam na przykładzie pojedynczych przycisków. Na przykład na Zetce dałem bardzo niski próg aktywacji, czyli dosłownie muskanie tej Zetki powoduje, że działa. W tym momencie przestawię sobie, prawie że na maksa i ten sam klawisz na to pykanie w ogóle nie reaguje. Jak dam do połowy, to tak czasami łapię, ale muszę generalnie ten klawisz praktycznie wbić w obudowę, żeby zadziałało. Więc możemy sobie ten zakres reakcji przestawiać. Możemy też sobie wybrać na przykład kilka klawiszy i przestawić dla nich tą wartość. I wtedy widzimy, że na wszystkich mamy 1,0, a tu mamy 1,39. Chcemy mieć więcej, robimy więcej. Można też wybrać wszystkie przełączniki. Jeśli lubicie na przykład, żeby aktywowało się tak delikatnie, leciutko, to widzicie, że to działa. Przy okazji anti-ghosting w tej klawiaturze jest epicki. Nic się nie blokuje, możemy wcisnąć tyle klawiszy, ile chcemy. Też prędkość przekazywania informacji do komputera jest niesamowita. 8000 Hz. Dzieje się to po prostu natychmiast. Funkcja Rapid Trigger też się tutaj oczywiście przydaje i mamy jeszcze zakładkę Advanced Keys. Wyjdzie ten film trochę dłuższy, ale muszę Wam o wszystkim opowiedzieć. Mam tutaj tak, że jeden klawisz, na przykład będzie to A, może wykonać kilka różnych funkcji. Czyli na przykład wciśnięcie w dół to będzie trójka, potem wciśnięcie do końca to będzie piątka, wyjście całkowite to będzie szóstka i wyjście częściowe to będzie siódemka. Zapisujemy i mamy to na klawiszu A. Sprawdzamy. Widzicie? Trójka, siódemka, trójka, piątka, szóstka. Wszystko na jednym klawiszu. No i to, co pokazywałem przy poprzedniej klawiaturze, czyli dwie funkcje w jednym. Na przykład zrobimy czwórkę i piątkę. Zapisujemy i teraz na klawiszu Z. Wciśnięcie, czwórka. Kliknięcie, piątka. Wciśnięcie, czwórka. Kliknięcie, piątka. Działa. Kolejne, toggle. To też mieliśmy w poprzedniej, ale też Wam pokażę jeszcze raz, że tutaj to działa tak samo, a nawet lepiej. No i ponownie mamy ten efekt, że dopóki nie wyciśniemy, to będzie Z. Edytor. Z. I ponownie funkcja podobna do SnapTap, czyli jak sobie te dwa klawisze zbindujemy, one działają niezwykle dynamicznie. No i to samo co poprzednio, ale trzy różne funkcje, czyli znów bierzemy Z i ustawiamy sobie funkcja pierwsza to będzie jedynka, dwójka i trójka, czyli przy różnym zakresie głębokości będzie inna cyfra. Mega delikatnie jedyneczka, trochę bardziej dwójka, a trochę bardziej trójka. Ale też możemy to sobie, jak to w klawiaturze magnetycznej ustawić, czyli zróbmy tak, żeby był większy rozstrzał. Tak, a tu damy na 4 nawet milimetry i patrzymy. Teraz powinno działać to lepiej. Jedynka, dwójka, precyzyjniej. Ok, jestem w stanie wyczuć, gdzie jest dwójka i sam dwójkę robić. I do końca trójka. Super. Działa to po prostu idealnie. Tak jak sobie pokombinujecie, tak będzie. I teraz zróbmy sobie jeszcze Z i jedynkę. Czyli mamy Z, ale jak puszczamy, to jest jedynka. Przy samym puszczaniu. Widzicie? Tak to właśnie działa. Tak więc ten software jest niesamowicie rozbudowany i bardzo ciekawy. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo opcji, łącznie z funkcją Rapid Trigger.
łącznie z ustawianiem martwych stref, z programowaniem różnych rzeczy. Tak więc możliwości tej klawiatury też pokazałem Wam naprawdę dobrze. Recenzje u mnie są długie, ale zawsze staram się wyczerpać temat, tak żebyście po takim filmie nie mieli po prostu pytań i wiedzieli wszystko, co jest do czego. Ok, i ponownie trzeba przyznać, że sprzęty naprawdę ciekawe, natomiast co do designu, kolorystyki, to jest oczywiście wszystko kwestia gustu. Jeśli chodzi o klawiaturę z przełącznikami magnetycznymi, no to oczywiście mamy bardzo dużą możliwość konfiguracji i personalizacji i powiem Wam, że ostatnimi czasy mam okazję testować klawiatur z przełącznikami magnetycznymi coraz więcej. No i powiem szczerze, że zaczynam się do nich bardzo przekonywać i myślę, że za kilka lat takie klawiatury już będą standardem. Tak więc pamiętajcie, że ceny i dostępność tych klawiatur macie w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Możecie napisać komentarz, udostępnić film, warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się.